chciałbym zapytać o... Było coś takiego jak Liga Morska i Kolonialna. Tak. Nawet skończyłem kurs Ligi Morskiej i Kolonialnej i jeszcze jako licealista szkoła mnie wydelegowała do Warszawy na kurs taki kurs ideologiczno-instruktorski Ligi Morskiej i Kolonialnej, tak się nazywał. Ja to wszędzie piszę na ten temat. To było na temat handlu zagranicznego, gospodarki morskiej, obrony wybrzeża, o takie rzeczy. Zakwaterowany byłem w koszarach podchorążówki sanitarnej w Warszawie, na ulicy Rozbrac tam. Tak. A głośna sprawa... Także trafił pan akurat w dziesiątkę, bo ja byłem nawet właśnie kursantem na tym kursie. A była jeszcze głośna sprawa, Francja miała przekazać Polsce Madagaskar, były takie plany. Czy wtedy mówiło się o tym, pisało się o tym? Nie, to nie to. Byli ludzie w Polsce, tacy sobie nawiedzeni taką ideologią. Przecież przed wojną jeszcze niektóre państwa posiadały kolonie. I to wielkie kolonie, no bo przecież Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia to były państwa, które posiadały wielkie kolonie. Sama Portugalia to miała dwie olbrzymie kolonie w Afryce, jedną na wybrzeżu zachodnim, a jedną na wschodnim, prawda? Wielka Brytania to pół świata, przecież zarządzała połową świata prawie. Indie, obecny Pakistan, Indie, nawet Egiptem przecież i tak dalej, no olbrzymie kolonie. RPA, tak. Francja na Bliskim Wschodzie i w tej chwili, o ile się nie mylę, 16 państw afrykańskich ma urzędowy język francuski. 16 państw w Afryce ma urzędowy język. Dlaczego? Bo to były kiedyś kolonie francuskie. Więc przed wojną i ta idea kolonii, posiadania kolonii przenikała też do głów Polaków. Jak się gospodarka polska zaczęła rozwijać po okresie kryzysu, bo 1929 to był kryzys większy niż ten, co teraz był, bo ten, co teraz był, to nie był kryzys, tylko to był troszeczkę zmniejszony, niebotyczny dobrobyt, troszeczkę zmniejszony. A przed wojną w 1929 roku to był taki kryzys, że ludzie samobójstwa popełniali, bo tracili całe majątki na giełdach i tak dalej. Ale po tym dołku to później już był wzrost cały gospodarczy. Przecież w Polsce się budowało całe miasta. Gdynia przecież powstała właśnie wtedy, na gołym piasku powstała. Tak samo Żelazowa Wola. Takiego miasta nie było w Polsce. Żelazowa Wola powstała w okresie międzywojennym. Stalowa Wola. Tak, Stalowa Wola. Tak. Tam Starachowice, Kieleckie, Lustrzyzna, Góry Świętokrzyskie, tam. COP tak zwany, Centralny Okręg Przemysłowy. COP. No to COP powstał właśnie przed wojną przecież. No i magistrala kolejowa ze Śląska na wybrzeże. Magistrala kolejowa z Gdyni do Katowic na Śląsk, tak. No bo eksportowało się węgiel, więc musiała być. No przez Karsznicę do tej pory, ta stacja w Karsznicach to była taka węzłowa stacja, bo to na trasie wschód-zachód i północ-południe. Ale także tego Madagaskaru nikt nie traktował wtedy więc poważnie. to właśnie ten Madagaskar. No więc jak wszyscy mieli kolonie, to my, rozwijając się, też były takie tendencje w niektórych głowach, żeby się postarać, żeby mieć
jakieś kolonie, jak wszyscy mogli na koloniach zyskiwać, bo przecież tam kolonie gospodarcze się też rozwijały, ale zawsze korzyści olbrzymie czerpali ci, którzy rządzili tymi koloniami. Więc takie tendencje u nas w Polsce, ale to były bardzo słabe, to tylko takie były pogaduszki takie, pogaduszki. Tak, to wspominano. Ale na przykład mój kierownik, któremu podlegałem w Warszawie, po tym okresie, jak pracowałem jako robotnik węglowy i stróż nocny, to później dzięki znajomym z Łodzi zresztą, którzy tam też byli wysiedleni, ale oni mieli stosunki i mnie zaprotegowali i pracowałem w Wydziale Oświaty. I kierownikiem wydziału, któremu podlegałem, to ja prowadziłem taką samodzielną sekcję, dużą sekcję 15-osobową, ale podlegałem Wydziałowi Ogólnemu w Wydziale Gospodarczym Miejskiego Urzędu Szkolnego. Naczelnikiem tego wydziału był pan Jesionowski, Roman Jesionowski. Pan Roman Jesionowski posiadał w Afryce kolonie, to znaczy kolonie, nie kolonie, w kolonii portugalskiej, w Gwinei Portugalskiej kupił olbrzymie gospodarstwo rolne, w którym plantował, już nie pamiętam, orzeszki ziemne, co tam jeszcze, to już nie pamiętam tego. Więc były takie ciągoty właśnie. A skąd on miał pieniądze na to? On był przed tym wojskowym, walczył w 20 roku i tak dalej. I później jak odchodził z wojska, to dostał jakąś odprawę większą. I widocznie za to on kupił to gospodarstwo. No to takie były kolonie polskie. Ale to nie była polska kolonia, tylko to był majątek w kolonii Wykupiony. portugalskiej. Mhm.